Bo mnie tak wkurwili ci Chorwaci. Czas opuszczać wodospady i zbierać się znowu na Chorwację. Dlaczego na Chorwację? Kochani, przede wszystkim dlatego, że ten wyjazd jest połączony również z wyjazdem takim zorganizowanym dla mojego syna. Nie może to być tylko ciągła jazda i jazda i jazda i jakieś fajne motocyklowe miejscówki, ale chciałem mu też dostarczyć wrażeń typu, wiecie, plażowanie, chill, kąpiele w morzu i tak dalej, i tak dalej. I tym oto sposobem właśnie wdrapujemy się pod najcięższy podjazd szutrowy, jakim do tej pory w swoim życiu na motocyklu miałem okazję wjeżdżać. Miałem obawy, ale jakoś tam się wdrapaliśmy i udajemy się w stronę Chorwacji, a dokładnie w okolice Omisia, Splitu, mniej więcej w te rejony, gdzie planujemy znaleźć nocleg. Mamy na oku 3 pola kempingowe oraz jakieś tam okoliczne apartamenty. Wyjeżdżając z tego pola namiotowego, nic jeszcze nie wskazywało na to, że będzie to jeden z najgorszych dni tego wyjazdu. Najgorszych dni spowodowanych przez mentalność ludzi, przez pazerność i przez generalnie, no nie wiem, można to śmiało nazwać próbą wyzysku, bo to, co dzieje się na Chorwacji, przechodzi najśmielsze oczekiwania i nie sądziłem, że spotkam się aż z tak grubymi akcjami. Zatrzymaliśmy się na kawę na stacji benzynowej. Generalnie oni do kawy, chyba tak jak w każdych krajach tego typu, dają woda z lodem. A ceny są zajebiście niskie. Więc polecam wszystkim raz jeszcze Bośnię, bo jest po prostu przepięknie. Zjedliśmy po rogalu i lecimy w stronę granicy z Chorwacją.
Tego dnia również pierwszy raz spotkaliśmy się z temperaturami powyżej 34 stopni Celsjusza, a raczej bardziej one oscylowały w granicach 38. Także być może temperatura pogłębiła jeszcze tego dnia moją frustrację tym wszystkim, ale tak naprawdę ten vlog będzie bardziej gadany niż te pozostałe z naszej podróży. Wy możecie za to podziwiać magistralę adriatycką, a ja powylewam nieco swoje żale. Żale, bo do tej pory Chorwację i Chorwatów miałem za bardzo fajny, przyjazny kraj. Tymczasem byłem w błędzie i tego dnia po prostu jakbym dostał z liścia w twarz. To, co się tam działo, po prostu przechodziło najśmielsze moje oczekiwania. Kochani, byliśmy w 4 miejscach pytać o apartamenty. W każdym jednym usłyszeliśmy tą samą śpiewkę. Na ile nocy? Na jedną. To nie mamy wolnych, bo albo bierzecie na 5, albo dziękujemy, bo my czekamy na turystów takich, którzy dadzą nam zarobić. I centralnie śmiejąc się w twarz na 35-stopniowym upale, oni po prostu, wiecie, mieli was głęboko w dupie. Wcześniej również, korzystając z moim życiu z Bookingu czy z Airbnb, spotkałem się z czymś takim, że jak najbardziej można tam wyszukać ofertę, udać się lub skontaktować prywatnie i zawsze miałem to lokum, apartament czy cokolwiek po prostu taniej, bo umowa była zawarta pomiędzy serwisem, czyli pomiędzy Bookingiem albo pomiędzy Airbnb. Tutaj natomiast w Chorwacji oni mają swoje prawa. Dotarliśmy nie do Misia, ale do jakiegoś Jasenice, coś takiego. Ale to muszę się z wami podzielić na bieżąco, na świeżo. Bo mnie tak wkurwili ci Chorwaci. Za pole kempingowe w Omisiu chcieli 45 euro. W tak chujowym miejscu, tak jakbyś, wiesz, miał nie brać go w ogóle. Więc zrezygnowaliśmy. Byliśmy w 3 miejscach pytać się o apartamenty. W każdym mieli wolne apartamenty. Natomiast mówili, że minimalna ilość dni to 5. 5 dni. Więc jeśli jedziecie taką objazdówkę jak my... O. Tędy? Tędy, chodź dalej. Jeśli jedziecie taką objazdówkę jak my, to generalnie ze znalezieniem czegoś na jedną noc będziecie mieli problem. Ale dobra, odpaliłem Booking. Na Bookingu znalazłem miejscówkę. I miejscówka była jedna z najtańszych, jakie udało mi się znaleźć. I czajcie, na Bookingu było za 300, podjeżdżamy, a babka mówi 110 euro. Ja mówię, ale jak 110 euro, jak na Bookingu ma pani za 300 zł? Ona mówi, a ile to jest 300 zł? Więc jej mówię, 69 euro. A to ona zobaczy, za chwilę się okazuje, że ona mówi, nie ma pokoju. Ja mówię, ale na Bookingu ma pani wolna. I dopiero po wykłóceniu się z nią okazało się, że jednak ma.
teraz wam zaprezentuję, jak wygląda pokój, za który pani chciała 110 euro, więc w miarę okej, no nie ma tu nic w sumie do zarzucenia, bo jest i czysto, i schludnie, i pokój jest nawet obszerny. No i przede wszystkim jest bardzo fajny widok. Już wam pokażę. Mamy taki tarasik, widoczek. On jest w pierwszej linii brzegowej. Jest w pierwszej linii brzegowej, jeśli chodzi o morze, ale 110 euro to powiem wam, że jest to niezła przesada, niezła. Pytałem się, o co chodzi z tymi cenami w Chorwacji. To miła już teraz pani powiedziała, że tak naprawdę odkąd wprowadzili im euro, to ceny poszybowały i ble. No jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Parę Niemców, które spotkałem na kempingach, również narzekali na to, że nawet im jest drogo. Że jak mają tu iść zrobić jakieś normalne zakupy, to wychodzi ich to zdecydowanie drożej niż w Niemczech. Także my tutaj zostajemy jeden dzień, jutro ruszamy, do przejechania mamy już dużo dalej i kochani, i wracamy tam, gdzie już byliśmy, ale chodzi o kraj. Natomiast znalazłem całkowicie nowe miejsce i to będzie kwintesencja, podejrzewam, tego wyjazdu. Żeby się tam dostać, będziemy musieli prawdopodobnie przejechać przez rzekę. Przejechać. I nie mostem, tylko przez nią. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie są wasze odczucia i przemyślenia odnośnie Chorwacji. Bo ja oprócz tego, że będę ten kraj traktował tylko i wyłącznie jako tranzyt, nie zamierzam już tam więcej zabawić na dłużej. Dawaj. Dobre? Dobre tatuś zrobił? No.